Ja myślę, że w kolekcji miałabym te 5 flakonów, ale z czasem opowiadając Wam powiem, przy tym flakonie powiem, dlaczego jeszcze go nie mam. Chociaż zaczątkiem całej tej historii o tym flakonie nie jest wcale Agnieszka. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was dzisiaj na moje top 5 zapachów, które dostałam do przetestowania od Agnieszki. W większości je już kupiłam i mam flakony w kolekcji i chciałabym Wam o tym moim top 5 właśnie porozmawiać. Nie będę opowiadała może o wszystkich, które przetestowałam, bo jest tego ogrom, a może kiedyś Wam o tym opowiem, ale na pewno chciałabym się podzielić moim top 5 i zapraszam. Agnieszka mi przesłała w lutym sporą dozę swoich próbek ze swoich flakonów do przetestowania, ale nie tylko, bo też takie próbki, które sama gdzieś tam testowała i po prostu miała. Ja myślę, że w kolekcji miałabym te 5 flakonów, ale z czasem opowiadając Wam powiem, przy tym flakonie powiem, dlaczego jeszcze go nie mam. Chociaż zaczątkiem całej tej historii o tym flakonie nie jest wcale Agnieszka. Ale po kolei powiem Wam najpierw o tych flakonach, które już kupiłam, ale to za pośrednictwem i po testach właśnie agnieszkowych. Zacznę swoją opowieść o top 5 od zapachu, który testowałam u Agnieszki jako pierwszy, ponieważ ja Agnieszkę poprosiłam, podobnie jak ona mnie, o zapachy vintage z jej kolekcji. Byłam bardzo ciekawa i ogólnie powiem Wam szczerze, że one wszystkie bardzo mi się spodobały. Tyle, że mam wrażenie, że na końcu, jeżeli już macie jakiś vintage, to jest wszystko dosyć powtarzalne. Ale w sumie ten zapach nie jest vintage. Poczekajcie, zobaczę, jaki on jest rok. To jest rok 2014. To jest po prostu szyprowo-kwiatowy zapach. Moim zdaniem on nie ma nic z vintage, ale znalazł się w tej puli, którą jako pierwszą testowałam, czyli vintage i właśnie jego, bo byłam bardzo ciekawa. A chodzi o Cartier Eau de Parfum La Panthère. To jest zapach, który po prostu dał mi coś, czego się nie spodziewałam. Ja obecnie szukam po prostu czystej elegancji. I mimo, że ten zapach jest owocowy, ale jest tak, wiecie, rozwodniono-owocowy, owocowo-kwiatowy, taki lekki dosyć, z taką właśnie bym powiedziała, może jednak jakąś nutką vintage'ową, bo te kwiaty są tak podane troszeczkę bardziej, nie wiem czy aldehydowo, ale czuję tam jakąś taką starą duszę tego zapachu. Jest w nich coś takiego nostalgicznego, przynoszącego troszeczkę, wiecie, ale nadal nie uważam, że to jest absolutnie vintage, żebyście też mnie źle nie zrozumieli. Ale kiedy go na nadgarstek zaaplikowałam, to byłam w totalnym szoku, jak bardzo mi się ten zapach spodobał. Jednym słowem powinnam określić ten zapach jako czysto piękny i bardzo kobiecy. On jest po prostu, tu nie ma za bardzo też o czym, słuchajcie, opowiadać, bo ja mam wrażenie, że zapach jest silnie zblendowany. Ja nie do końca tutaj wyczuwam nutki, o których tu mówi Fragrantica. Ja go wyczułam jako owocowo-kwiatowy zapach i tak naprawdę na tym bym zakończyła swoją wypowiedź, z tą właśnie taką nutką delikatną, która gdzieś tam troszkę mnie przenosi, co mi właśnie się bardzo, bardzo podoba. Nosiłam już go globalnie, jest naprawdę przepięknym zapachem, cudownie się noszącym. Mam wrażenie, ja mam akurat 50 ml, mam wrażenie, że moje serce obecnie właśnie bije do zapachów czysto kobiecych, nieprzekombinowanych, nie jakichś wymyślnych też. Oczywiście ja nadal lubię te wymyślne i tu też się o tym przekonacie, ale ten zapach jest czysto piękny i bardzo lubię po takie sięgać i on się nadaje na wiele okazji, na wiele sytuacji i to mi bardzo podpasowało. Także to jest jeden z 5, które sobie wypatrzyłam z Agnieszki próbek.
Następnie, jak mnie to korciło, jak ja bardzo chciałam poznać ten zapach, a mianowicie Guerlain Naema. No i kupiłam sobie nowy wypust. Kupiłam i nie da się o tym zapachu przestać myśleć. To jest zapach różany. To jest zapach różany, ale na mnie się układa inaczej niż w korku. Muszę Wam przyznać, że ostatnio wszystkie zapachy na mnie układają się totalnie inaczej niż w korku. Ostatnio testowałam nowe wypusty i to, co czułam w korku, mnie odstraszało, a to, co było na mnie, to było coś tak pięknego i tak hipnotyzującego, że szok. Moja skóra troszeczkę zaczyna wysładzać tam, gdzie ma wysładzać, a też jakoś tak, nie wiem jak to powiedzieć, ujarzmiać pewne nuty. Co się zmieniło? Nie wiem. Diety raczej nie zmieniłam, cały czas jem to samo. Nie wiem, ale coś się zmieniło. Hormony pewnie. W każdym razie Naema to nie jest prosty zapach. To nie jest taki zapaszek, który każdy zrozumie. Na 100% nie, bo on jest turbo dziwnym zapachem. W sensie takim, że jeżeli kochacie zapachy różane, to jest duże prawdopodobieństwo, że czujecie się tacy, jakby to powiedzieć, już nie można Was zaskoczyć różą, no bo ile może być odsłon róży? Może być dużo. Ja Wam dzisiaj też to pokażę. To jest Naema zapach różany, który na mnie w pewnych momentach staje się odrobinę ziołowy, odrobinę pudrowy, który gdzieś ma przebłyski owocowo-drzewne. Dochodzi do głosu drzewo sandałowe, które jest kremowe w tym zapachu, ale nie przekremowane, tylko tak delikatne, nie dodające kremowości. Zapach jest różany, ale momentami wcale nie wiecie, że macie na sobie zapach różany, bynajmniej na mojej skórze. On się zmienia u mnie, naprawdę trzeba poczekać, zanim osiągnie ten swój najpiękniejszy stan, w którym mnie oszałamia. On mnie, słuchajcie, zachwyca, on mnie szokuje, on pobudza wszystkie moje zmysły poznawcze co do zapachu. Ja nie mam chyba drugiego Guerlaina, żaden z zapachów Guerlain, nawet pola elizejskie, nie jest tak intrygujący, tak inny i tak dziwny, jak właśnie Naema. Zakochałam się z mety. Do kolejnej miłości, do jakiej doszło, to oczywiście hedonik. Kupiłam 2. Perversion też i Obsessive Devotion właśnie testowałam od Agnieszki, a Perversion, dlatego że Jola już dawno mi polecała, jak kupowałam ten, to stwierdziłam, że kupię też tamten. I powiem Wam szczerze, ten zapach, nie wiem, to jest po prostu dla mnie drzewo sandałowe, które jest piękne, które ja kocham, które tu nie do końca jest kremowe, chociaż jest, ale tu jest z taką nutą mocną. O Jezu, jak to projektuje, jak to w ogóle krzyczy. To jest konkretny zapach, to nie jest zapaszek. To jest zapach stworzony przez Franceskę Bianchi, ale to jest totalnie coś innego niż zapachy, które tworzy pod marką Francesca Bianchi. To jest inna struktura zapachu, inny typ zapachu, inaczej jest zbudowany i moim zdaniem jest bardziej noszalny. Dla mnie fanki drzewa sandałowego, turbo pięknie ukręcony zapach, zakochałam się w nim z mety. A z tym zapachem stała się magia. Ale zanim Wam powiem o tym zapachu, który przetestowałam od Agnieszki, to powiem Wam o zapachu, który Agnieszka też ma, a ja o nim marzę od grudnia. W grudniu, jak wiecie, ci co mnie oglądają, co byli na live'ach grudniowych codziennych,
poprosiłam Was o wybór perfum dla mnie. I tam Karolina podała: spróbuj, proszę Cię, przetestuj, bo jest tyle skrajnych opinii, co Ty będziesz myślała o Miller Harris L'air de Rien. Ja sobie zakupiłam próbkę. Dlatego nie prosiłam już o próbkę od Agnieszki, bo ją miałam, ale Agnieszka ten zapach ma. Ja powiem Wam szczerze, nie mogę przestać myśleć o tym zapachu. Nie mogę o nim przestać myśleć. On nie jest u mnie na wishliście, tylko dlatego, że po prostu ja go sobie śledzę osobno, bo nie da się go dostać. Można go kupić tylko ze strony Miller Harris. Nie wiem, mam jakąś obiekcję, żeby stamtąd zamawiać. Nie wiem dlaczego, czasami mam coś irracjonalnego. Ale zapach, popsikałam sobie tu. O tym zapachu nie można zapomnieć, bo to nie jest w ogóle dla mnie dziwny zapach. Nie wiem, jak on się może układać na innej skórze, ale dla mnie to jest najpiękniejsze i najwspanialsze piżmo, w którym czujecie tak, w tym zapachu czujecie wszystko, wszystkie warstwy. Czujecie piżmo, czujecie mech, czujecie ziemistość. I można by powiedzieć, no to taki odstraszający zapach, ale to wszystko jest turbo kobiece i piękne. To jest jak taka poduszka, najwygodniejsza pod głową, gdzie kładziecie się na tę poduszkę i nie czujecie, że śpicie na poduszce. Ona jest jak taka mgiełka jakaś, jak taki coś, co daje Wam komfort, ale nie ugniata Wam twarzy, nie powoduje jakichś takich dziwnych rzeczy ze skórą, tylko po prostu ona tam jest, żeby Wam umilić czas. To jest taki zapach, to jest totalny umilacz. Turbo piękny zapach. Boże, nawet nie umiem Wam go opisać, ale to jest zapach do noszenia codziennie. To jest zapach, który w ogóle on na Miller Harris jest strasznie drogi. Ponad 700 zł chce za niego Miller Harris. Nie wiem, jakoś mnie to kurczę boli. Naprawdę. 700 zł za Miller Harris, ale no ten zapach jest niesamowity. Jest naprawdę niesamowity, oszałamiający. A drugi zapach, który już poprosiłam, albo nie poprosiłam, tylko Agnieszka dała mi sama, w każdym razie, już Wam powiem, to jest Rose and Noir, bo dostępny w Polsce jest Rose Silence, czy coś takiego, ale Rose and Noir nie kupicie nigdzie, tak samo jak właśnie L'air de Rien. To jest znowu zapach, którego nawet nie ma na stronie Miller Harris, bo szukałam tego zapachu i tam go nie było. Myślałam już, że kurde, kupię 2, najwyżej przyślą mi z tego Miller Harris, ale tego nie było nawet na stronie Miller Harris. Zaczęłam więc główkować i chyba on jest wycofany, a jak jest wycofany, to tragedia. To jest, słuchajcie, zapach cytrusowo-różany. Tu wprawdzie cytrusów nie ma, jest chyba liść cytrynowy czy coś takiego, ale wybija dosłownie cytrusem takim wręcz z miętą. O, może tak bym ujęła. I z różą. I to czujecie przy pierwszym psiknięciu. Jaka to jest dojrzała, czerwona, mięsista, troszkę metaliczna przez tą cytrusowość. Później jak się ułoży, jest wręcz romantyczną różą. Jezu, zapach ma odsłony, ma jakieś w ogóle... nie wiem, ja nie umiem Wam opisać nawet zapachu, który daje doznania dodatkowe. Bo ja mogę Wam opisać, no to pachnie tym i tym, ale ja chcę Wam przekazać, że pewne wonie tak się wkręcają w mózg, tak robią jakąś taką aurę i właśnie te dwa z Miller Harris to jest coś nieziemskiego, stworzone genialnie. Te płyny tu to jest po prostu coś wspaniałego. Ja mam wiele takich zapachów, żebyście mnie nie zrozumieli źle. Ja mam wiele takich zapachów, ale ponieważ mówię Wam akurat o tej topce, a naprawdę one wywarły na mnie ogromny wpływ, bo to jest tak, że ja
rzadko do tej pory kupowałam coś, co Agnieszka mi wysyłała, bo na początku było wow, ale przy kolejnych testach już nie do końca, wiecie. Nie wiem też, co ma na to wpływ, a tu było przy pierwszym i przy drugim razie. Było wow, były myśli natarczywe, wręcz takie natarczywe, że ja tego zapachu szukałam wszędzie, aż w końcu na Vinted trafiłam. I stwierdziłam za 300 zł i stwierdziłam, że nie, ja biorę ten zapach, ja po prostu muszę go mieć, skoro nie mogę na razie mieć L'Herderien, to chociaż ten. I bardzo się z tego cieszę. Także tak by wyglądała moje top 5 z tego, co przetestowałam od Agnieszki, a przetestowałam tego sporo. I oczywiście tu jeszcze byłby zapach na pewno i myślę, że z czasem dołączy do kolekcji, ale chyba te takie aż największe wrażenie, ale jeszcze jest zapach, słuchajcie, który ona mi wysłała z marki Parfum d'Empire, czy D'Empire, nie wiem jak czyta się tę markę. W każdym razie tam zapach waniliowy, Madagaskar wanila, coś takiego. Niesamowita wanilia, też mi chodzi cały czas po głowie. Ja myślę, że ja jednak będę miała ten zapach. Moja łyżista w ogóle poszła w dal, kiedy zaczęłam testować od Agnieszki zapachy i ja natychmiast musiałam, słuchajcie, te zapachy mieć. Więc to jest takie naprawdę top, skoro nie mogłam się powstrzymać i po kolejnych testach ja chciałam jej jeszcze bardziej. My z Agnieszką, muszę przyznać, że w ostatnim czasie bardzo perfumowo się zbliżyłyśmy. Właśnie z Agnieszką i z perfumową bajką Anią. Bardzo myślę, zaczynamy w tym samym takim trochę kierunku iść. Myślę, że to ja raczej je doganiam niż jest odwrotnie. To znaczy, że ja na tyle czuję się dojrzała perfumowo, że sięgam już po vintage, sięgam po kwiatowe, po przyjemne wonie. Zaczynam Wam polecać takie naprawdę pewniaczki, przyjemne, piękne czysto dla każdej kobiety, bo sama czegoś takiego poszukuję. Coraz więcej mam w kolekcji Guerlain, też o tym już wiecie, bo pokazuję Wam co nowego w mojej kolekcji. Widzicie, że ta linia w ogóle Le Legende też owładnęła mną i podobnie zresztą jest z Agnieszką, która też polubiła wiele zapachów z tej linii. Nie da się ich naprawdę nie lubić i nie da się ich nie doceniać. Wygadałam się, zagadałam się, mogłabym tak z Wami po prostu godzinami o zapachach, ale dajcie mi znać, czy któryś z tych zapachów znacie, a jeszcze a propos Hedonic Perversion, tym drugim, to jest zapach dla każdego, to jest zapach przepiękny, czysto piękny, w ogóle nie dziwny, w ogóle nie ma to w ogóle nie jest Francesca Bianchi, to jest marka, która jest, nie wiem, Guerlain zrobiło przepiękny zapach. To jest na tej zasadzie, tylko parametry. Genialne. Także polecam serdecznie. W sklepie możecie wypróbować każdy z tych zapachów, oprócz póki co L'Herderien. Nie mogę go dostać, ale ponoć jest rzucany. W Notino jest rzucany 1-2 sztuki. Może kiedyś mi się uda i po prostu to będę ja, która w końcu jako pierwsza kliknie, bo obserwuję ten zapach tylko wszędzie, gdzie mogę. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Agnieszko bardzo. Buziaczki, pa pa!